Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek i dzisiaj będziemy piekli keksa. Keks to jest takie ciasto, jedno z moich ulubionych. Pamiętam, mama piekła przepyszne keksy. Ja dzisiaj upiekłem, zobaczcie, wygląda bardzo ładnie. Smakuje też rewelacyjnie, bo już spróbowałem oczywiście. Jest taki mięciutki, zobaczcie. Ale taki jak keks właśnie powinien być. Keks nie powinien być taki jak biszkopt. On ma się właśnie tak, ma być właśnie taki. Jest pulchny, ładnie wyrósł. No i ma mnóstwo suszonych owoców. Ale żeby nie przedłużać, zapraszam do pieczenia keksa. Keks nie jest trudnym ciastem do upieczenia. Można powiedzieć, że jest bardzo prostym. Po prostu trzeba podążać za przepisem i to wszystko. I wyjdzie przepyszny, ładnie wyrośnięty keks. Najpierw mieszamy masło z cukrem i ucieramy. Ja to robię za pomocą robota kuchennego. No można robić to ręcznie. To się chyba robiło w makutrze. Taka miska z takimi rowkami, tak wygląda tak jak tłuczek i tym się właśnie ucierało. Ja pamiętam, jak ucierałem z babcią. I to nawet później też z moją żoną w jej domu. Chyba też żeśmy to robili. Ale to już głowy nie dam. Na pewno robiłem z babcią. Jeżeli chodzi o robota, no to po prostu włączamy robota i tylko tyle, że co jakiś czas trzeba z tych ścianek to zebrać, żeby się wszystko ładnie utarło i ma być białe. No białe to tak dokładnie nigdy nie będzie, ale prawie białe. A zobaczycie, jak to powinno wyglądać. Ma być takie pulchne, białe. No i wtedy, o zobaczcie, już zmienia kolor. Już prawie. No jeszcze troszkę. Teraz muszę wszystko ze ścianek tej miski zeskrobać, no po prostu, żeby to była jednolita masa. Ja mam taką specjalną końcówkę w moim robocie właśnie do ucierania. Jak nie macie, nie szkodzi. Czy jakkolwiek i tak wyjdzie. Tylko po prostu dłużej trzeba się napracować. W międzyczasie mieszamy proszek do pieczenia z mąką. Mąka to jest mąka tortowa. Pszenna typ 450. Jak mieszkacie za granicą, to będzie plain flour albo all purpose flour. 2 łyżeczki proszku do pieczenia. No widzicie, już się robi coraz bielsze. Mieszamy. Ja tutaj zapomniałem przed dodaniem tego proszku do pieczenia. Znaczy, prawda jest taka, że nigdy nie sprawdziłem, jak to naprawdę działa, ale prawdopodobnie jak się doda mąkę do tych bakali, to one nie spadną. Choć wydaje mi się, że to troszkę jest naciągane, bo to ciasto jest takie, że one nie powinny spaść na dół. Ale już dodam. Nigdy nie próbowałem, żeby nie dodać. O i opruszymy to w mąką. Podobno nie spadają. Jak sprawdzaliście, to dajcie znać, czy spadną, czy nie. Widzicie, jak już jest białe, już prawie jest białe. To masło z cukrem. Jeśli chodzi o bakalię, to tam można dodawać orzechy, migdały, podobno marcepan też jest super. No ja jak jadłem takie kupowane keksy, no to z marcepanem były super. My nie używamy orzechów w ogóle, dlatego że mamy uczulenie. Znaczy akurat nie ma, o widzicie, prawie białe. Jest jak taka bita śmietana, jak się ją troszkę bardziej ubije. Dlatego, że u nas w domu jest bardzo mocne uczulenie na orzechy. Także tutaj przepisów na orzechy raczej nie znajdziecie. No może znajdziecie, jak rodzina często wyjeżdża na wakacje do domu i wtedy jestem sam, mogę robić z orzechami. Ale tak to unikamy bardzo orzechów.
I będziemy teraz dodawać jajka. To jest 5 dużych jaj. I ważne jest, żeby dodawać je, nie żeby wrzucić wszystkie naraz, tylko pojedynczo. Jak się dokładnie wymiesza jedno, no to dopiero wtedy drugie. Czasami dobrym pomysłem jest zmniejszenie trochę obrotów, żeby nie mieć wszystkiego na kuchni, ale to zależy od robota i od miski. O, widzicie, już jest. Troszkę za szybko dodałem to ostatnie jajko, ale i tak wychodzi. Czy tak troszeczkę się zważyło, ale tak troszeczkę. Ale nie szkodzi, i tak wychodzi. Mąkę z proszkiem do pieczenia też jest dobrym pomysłem zmniejszenie obrotów, bo inaczej, tak jak widzicie, wysypuje się. I co jest ważne, żeby nie mieszać za dużo. Dlatego, że formuje się gluten. W momencie, kiedy mąka dostaje wilgoć, formuje się gluten i jak będziecie długo mieszać, to będzie jak chleb. Będzie miał konsystencję chleba, a to ma być właśnie taka konsystencja ciasta. Dlatego szybko mieszamy. Ja już mam przygotowaną foremkę. Foremka jest wyścielona papierem i oprószona, znaczy najpierw masłem, papierem i oproszona mąką. Do tego jeszcze dodałem, tutaj na wideo tego nie widać, ale dodałem łyżeczkę ekstraktu, znaczy to nie jest ekstrakt, to jest taka pasta z wanilii. Nie używam nigdy cukru waniliowego, bo niewiele ma wspólnego z samą wanilią. Czy on się nazywa waniliowy, czy waniliowy, to jedno. Po prostu cukru nie używam nigdy, chociaż jeżeli lubicie, dlaczego nie? Natomiast już z takiej właśnie pasty, no to całkiem inaczej wychodzi. Że polecam, żeby sobie kupić. Mieszamy i widzicie, no tutaj nie bardzo jest co opaść. Więc ta mąka to raczej taka... Muszę następnym razem spróbuję, bez oprószenia bakali mąką. Jestem przekonany, że też wyjdą. Ciasto jest dosyć gęste, no i takie musi być gęste, bo jak nie będzie gęste, no to faktycznie opadną. Mieszamy i do foremki. Wymiary foremki, wszystko i składniki, dokładne składniki podam w opisie. Także tutaj nie trzeba sobie zapisywać. Kiedyś mówiłem o składniki, ale jak się pomyliłem, no to już nie ma odwrotu. A w opisie, jak się nawet pomylę i ktoś mi zwróci uwagę, no to łatwo zmienić. Teraz wykładamy do foremki. Foremkę mam wcześniej. Najpierw dno wyścieliłem papierem do pieczenia i wysmarowałem, najpierw wysmarowałem wszystko masłem, wyścieliłem papierem i opruszyłem mąką, tak żeby łatwo było wyjąć. Jak macie taką foremkę, gdzie wiecie, że się przykleja, no to można bułką tartą wysmarować i wtedy będzie lepiej. O, dokładnie, żeby tak na rogach było też, żeby na rogach też było wypełnione, żeby po prostu ten keks ładnie wyglądał. I będziemy piekli w temperaturze 170 stopni przez około godzinę. To nigdy nie da się powiedzieć, jak długo dokładnie. Trzeba nastawić sobie na jakieś 50 minut, sprawdzić patyczkiem, czy patyczek nie jest taki lepki. Jeżeli nie jest, no to już, a jeżeli jest, no to kolejne 10 minut. Dlatego, że mi zajęło to godzinę 10 chyba. Jakoś tak. Ja piekłem z termoobiegiem, aczkolwiek może być góra-dół. Góra-dół możecie dać 175. Tak jest, że każdy piekarnik jest inny, bo nie zawsze, różnie po prostu, różnie pieką. Trzeba sprawdzać. No i zobaczcie, przepięknie, kolor jest bardzo ładny, równomiernie się upiekł. Oczywiście ciasta na proszku do pieczenia nie przekładamy, no bo nam opadnie. I co jest też ważne,
Nie zostawiamy w piekarniku, jak się upiecze. Po prostu od razu wyciągamy i też nie opadnie. Teraz robimy lukier. Ja lubię lukier z cytryny, może być z wodą, może być z limonką. No, co lubicie. Po prostu wsypuje się cukier, puder, dodaje cytrynę i mieszamy. Jak jest odpowiednia konsystencja, to znaczy dobrze, jak nie, no to dodajemy albo tego, albo tego. Nie znam proporcji, po prostu no, musi być taki kapiący, ale trochę gęsty. Także nie powiem Wam, ile dokładnie cukru, pudru, a ile cytryny. O, on jest troszkę za rzadki, widzicie, za rzadki. W międzyczasie dodałem trochę, łyżkę cukru, pudrów i teraz jest idealny. Nie musi być lukru, może być po prostu cukrem, jak lubicie. Jak nie lubicie w ogóle, to w ogóle nie dawajcie. Ma smakować. To nie jest piekarnia czy restauracja, że musi być zawsze tak samo. Po prostu jak smakuje, tak robimy. Równomiernie rozprowadzić trzeba i ja jeszcze lubię skórkę pomarańczową na górze. I zostawiamy, aż będzie zimny. No, ja już kupuję taką gotową skórkę, nie smażę, można smażyć skórkę z cukrem, kandyzowana będzie, ale łatwiej jest kupić. Rodzynek też sam nie robię, więc nie ma co cudować przy tym. Keks już wystygł. No, prawie wystygł, ale już jest dobry do pokrojenia. Teraz zobaczymy, jak w środku wygląda. O, zobaczcie. Jak keks. Dokładnie jak powinien keks wyglądać. O, już czuję, jak kroję, że jest taki pulchny. Choć tego nie widać aż tak bardzo. Zobaczcie. Przepiękny. No i czas, żeby spróbować. Wygląda naprawdę ładnie. A najważniejsze, jak smakuje. Przepyszny. Słuchajcie. Keks wyszedł rewelacyjnie. Jest taki, jaki keks ma wyglądać. W środku jest miękki, pulchny. Zobaczcie, puszysty, taki fajny. O. Ale to jest ciasto, to nie jest takie ciasto jak biszkopt. Znaczy są też keksy biszkoptowe. Jeszcze spróbuję tak ze środka. Rewelacja do kawy. Idealny. Także dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do subskrypcji.